Cześć wszystkim, z tej strony Tomcik Dev, a w dzisiejszym odcinku bierzemy się za dalszą rozbudowę gry typu clicker, ciasteczko. Klasycznie szybkie omówienia. Całą naszą zabawę dzisiaj zaczniemy od reorganizacji kodu. Dosyć dobrze już znam Godota, więc wiem, że muszę kilka rzeczy zmienić tak, aby były napisane bardziej sensownie. Będziemy korzystać z większej ilości wbudowanych rzeczy oraz będziemy stosować prostsze odwołania. Znaczy to mniej więcej tyle, że pododajmy sobie jakieś funkcje, coś na kształt API, no i jakiś tam pomysł na to mam. Bo jak patrzyłem na ten kod, no to nie, poprawiamy. Następnie dodamy sobie do gry nowe maszyny. Dodamy je dlatego, aby budować sobie łatwą strukturę, jeżeli chodzi o dodawanie kolejnych tam maszyn. Docelowo dodamy też cel gry, ale nie wiem, czy go zakodujemy. Na pewno będzie gdzieś taka podstawa, jeżeli chodzi o ten cel gry stworzona. I ostatnia rzecz, czyli pracujemy nad wyglądem. Na pewno dzisiaj stworzymy fajną strukturę nodów. Nie wiem, czy dodamy grafiki, chociaż te grafiki jakby zaprezentuję. W razie czego zostanie to na kolejny odcinek. Tyle ode mnie na ten moment. Zaczynamy. Dobra, zacznijmy od tego, że mamy nasz projekt ciasteczka. Jeżeli pobieramy sobie go z Gita, on będzie miał wersję tutaj 4.3. Ja go odpaliłem już w grudniu, więc ma wersję 4.5, więc teraz przechodzimy do edycji. Aktualnie wersja Godota to jest 4.6. Mamy informację, że jest jakby nowa wersja. Klikamy OK. Czekamy, aż nam się projekt załaduje. No, załadował się na innym ekranie. Teraz tak. Jeżeli chodzi o sam kod, to tutaj mamy... Jeżeli chodzi o sam edytor, mamy kilka zmian w tej wersji 4.6. Jeżeli chodzi o sam kod, no to mamy to samo co na poprzednim odcinku. Jak widać, trochę wygląd się poprawił. Drobne zmiany. Zobaczymy, czy sama gra chodzi. Dobra, tu na debugu leci czas. Lecimy dalej. Graj. Dodaj ciasteczka działa. Jeżeli kupimy maszynę, tak automatycznie się dodają. Na ten moment widzę, że wszystko działa. Umiejętność zaraz też kupimy. Działa. Dobra, czyli tak naprawdę po przeniesieniu z wersji na wersję wszystko jest ok. Ale teraz tak naprawdę przejdźmy do tego, co mamy zrobić. Po pierwsze, asety. Czyli tutaj, będzie tutaj. I teraz tak, mamy aset ciasteczka. Tutaj akurat wykonany przeze mnie i mamy kilka gifów, które przerobimy na spreadsheets, które wykorzystamy w naszej grze. Te gify są stworzone przez mojego przyjaciela Rafała Orzechowskiego. Nie ma na razie żadnego portfolio ani nic takiego, raczej to tak robi for fun, ale myślę, że jeżeli w przyszłości coś będzie, na pewno podlinkuję. Teraz tak, wróćmy do samego kodu i scen. Uporządkujemy sobie tutaj trochę. Dodajmy sobie może rzeczywiście tutaj jedną fajnego addona, czyli script IDE. Zaraz pokażę, o co w nim chodzi, natomiast pobieramy sobie, instalujemy. OK. Teraz musimy go aktywować. Projekt settings, plugin. Dobra, może jeszcze raz. Po pobraniu pojawia nam się katalog z addonem, gdzie mamy to, co pobraliśmy. Wchodzimy sobie teraz w projekt settings, plugins, klikamy enable, OK. I teraz po wejściu w skrypt, jak widzicie, mamy trochę inny wygląd. Po pierwsze, u góry mamy wszystkie skrypty, możemy łatwo przełączać. Po drugie, po prawej stronie mamy wszystkie funkcje, pełne odniesienia. O wiele łatwiej przeskakiwać. No i teraz tak naprawdę to tyle. Bierzemy się do roboty. Zacznę od tego, że przerobię tutaj ten główny autoload, tak aby był sensowny bardziej jednak, bo to już tak nie można robić. Przed tym jak jeszcze zaczniemy, jedna taka ważna rzecz, a mianowicie podzieliłem sobie wszystko na foldery. Po pierwsze folder asset, po drugie folder autoload, po trzecie scene, po trzecie scripts. I teraz tak, sceny mamy w scene, skrypty mamy w scripts, autoload no to wszystkie nasze autoloady, assets no to wszystkie nasze zasoby. Dodatkowo zostawiam poza tak jakby tutaj game i menu, no bo z tego korzystam wszystko. Jeżeli chodzi o assety, to tu mamy wszystkie assety. Skonwertowałem z sgif nasz assety, jeżeli chodzi tutaj o te gify, tak aby można było łatwo dodać je do Godota.
Mamy tu nasz też asset ciasteczek. To wszystko, jeżeli się wszystko uda, to dodamy sobie. Teraz jeżeli chodzi o skrypt główny gry, no tak, to tutaj też będzie trzeba to przerabiać. Menu może na razie nie będziemy ruszać, ale tutaj na pewno będziemy starali się oddzielić logikę gry od UI. Przynajmniej tam, gdzie to będzie optymalne. Czyli teraz w głównej mierze wszystko zależy od tego skryptu cookies, więc będziemy tu sobie wszystko teraz po kolei przerabiać i zestawiać. Na pewno kwestia timera, bo to już nie możemy robić na F-Mode, bo tak naprawdę jest wbudowany obiekt timer, więc z niego skorzystamy. A to jest bez sensu, bo ten timer resektuje się i tak co sekundę, a zakładamy jednak więcej maszyn. Jeżeli chodzi o zmianę scen, to zostawiamy to na razie. Pewnie to podmienimy. Muszę zerknąć szczerze do dokumentacji, bo realnie z czegoś innego korzystałem, ale to jest chyba na ten moment to bez sensu, że tak powiem, wdrażać takie narzędzie. Dobra, jeżeli chodzi o game, no to tak jak mówię, oddzielimy sobie logikę od UI, tak żeby wszystko wykonywało się jakby po stronie logiki. No i myślę, że bierzemy się do pracy. Dobrze, więc teraz tak, jakie zmiany tutaj zaszły, a zaszło ich kilka. Po pierwsze, zbudowałem słownik, po prostu jeden słownik jest dla wszystkich maszyn. W Godocie nazywa się to Directionary i teraz wygląda to mniej więcej tak. Docelowo mam mieć 5 maszyn, więc utworzyłem sobie tutaj 5 maszyn. Tutaj mamy ich startową ilość, czyli 0, interwał, po którym dają ciastka i ilość ciastek, które dają. Dodałem sobie tutaj 5. Więc teraz przechodzimy dalej do kodu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ready, to już nie korzystamy z tego timera opartego o Fmod. Dlaczego? Po pierwsze, z perspektywy czasu wiem, że on nie miał sensu. Po drugie, nigdy nie przekroczy 1, bo go resetowałem. Tam było kilka takich dziwnych rzeczy, które zastosowałem, które na ten moment uważałem, że są świetnym rozwiązaniem. Natomiast no, z biegiem, jak już się coraz lepiej operuje w Godocie i w różnych silnikach, no to jest o wiele lepiej skorzystać z zbudowanego timera. I właśnie korzystam z zbudowanego timera. Więc tak, po pierwsze mamy funkcję, która tworzy sobie nasz timer. I to jest główny timer gry, tak? My będziemy go wywoływać, ładować w grze. Teraz tak, tutaj mamy jeden state, a mianowicie on machine timeout, który to dodaje z naszych maszyn ciastka. To się po prostu wykonuje po określonym czasie. Teraz tak, znaczy po określonym czasie, bo to mamy bezpośrednio podpięte do naszego timera. W projekcie założyłem na ten odcinek, że dodamy tak zwany koniec gry. Ten cel gry po 5 minutach. Co 5 minut będzie się aktualizował. I zamysł mam taki, że po prostu to będzie na zasadzie takiej, że w ciągu 5 minut musimy oddać określoną liczbę ciastek. Jeżeli mamy tą liczbę ciastek, to jest ok. Jeżeli mamy mniejszą liczbę ciastek niż jest potrzebna, niestety game over. Tak, aby to nie była rozgrywka w nieskończoność, żeby się też różniła. No. Teraz tak, mamy tak naprawdę, poza tymi funkcjami, które zostały, to mamy tak naprawdę 4 na ten moment główne funkcje. Czyli po pierwsze to jest pobranie ceny bazowej maszyny, po drugie pobranie aktualnej ceny maszyny, po trzecie sprawdzenie, czy mogę kupić maszynę, no i ostatnia funkcja oczywiście to jest zakup maszyny. Dlaczego w ten sposób? Powiedzmy, że to jest nasze takie API, czyli z poziomu UI będziemy wykonywać te funkcje, natomiast to w tym skrypcie będą się to wszystko wykonywać. Będzie się to wszystko wykonywać, no. Dobra, czyli teraz tak. Ten główny skrypt sobie przebudowaliśmy. Teraz przechodzimy do game. No i tutaj teraz będzie to trzeba wszystko zaimplementować. A na pewno jeżeli chodzi o GUI, no to będzie trzeba dodać, fajnie by było, jeżeli mamy tutaj tę maszynę,
już automatycznie się dodają. To postaram się zrobić pętlą, żeby się automatycznie wszystkie wyświetlały. Zakup umiejętności na ten moment nie działa, to poprawimy. I myślę, że na tą chwilę to będzie tyle. Dobra, to biorę się za implementację i wracamy za chwilę. Dobra, stwierdziłem, że tutaj jednak ten fragment nagram. Jak przerabiamy sobie scenę. Teraz tak, po pierwsze zmienimy sobie to na control. Dajemy sobie tutaj, żeby było to full screen. Super. Teraz tak, zmienię sobie nazwę na game. Z dużej, potem może się przydać. Teraz tak, dodajmy sobie, podzielmy sobie strukturę jakby na 3 elementy, czyli do tego przydałby nam się VBox. Teraz tak, te elementy znaczy to stworzymy sobie może tak 3 wiersze po 2 kolumny, czyli to byłby hbox. Teraz dodajmy sobie nazewnictwo. I teraz tak. Domyślnie można to ponazywać jakoś, ale na przykład nie wiem. Up bar. Game core. Down bar. I teraz tak, w każdym z tych utworzymy sobie panel container. Tak, ja sobie tutaj kopiuję. Cyk, cyk, cyk. Dobra. I teraz tak, po co nam to wszystko? Po to, żeby teraz porozmieszczać sobie te wszystkie elementy. Czyli teraz tak, tu wrzucimy sobie te dwa. Przycisk dodamy sobie do dolnego panelu, powiedzmy. Czy nam się to na ten moment przyda? To nam się też przyda. Bo dodamy sobie tak. Maszyny do zakupienia. I teraz dodajmy sobie jeszcze jeden panel container, który będzie bezpośrednio pod tym device. Na razie to się nie układa, bo to na razie jest w rogu, dlatego że nie dałem tak zwanego rozszerzenia. I teraz tak. Dodaję sobie tutaj opisy. Dobra, inaczej jeszcze to podzielmy. To też będzie jako VBox. Będzie jako machine. I teraz tak. Dodajemy sobie teraz tak. Pierwszy panel container. Ja sobie jeszcze jeden dodam tutaj. Container. Dobra. I teraz tak. Ten panel container mi jest pierwszy potrzebny. Tu będzie jako opis. Tutaj będzie jako opis całościowy. I teraz tak. Aha, został nam ten. Dodajmy sobie panel container. I dodałem panel. Wywalmy to. I jeszcze raz dodajmy sobie panel container. Na ten, znaczy, aha, jedna rzecz. Myślałem, żeby to dodać automatycznie pętlą, ale chociaż w sumie. Dobra, to jeszcze się muszę zastanowić. Dobra, na razie ułożę sobie do końca to GUI. Dobra, i teraz mamy tak naprawdę wszystko. Ten element jest wyraźnie większy. Cookie value, ale sobie to chcę wrzucić tu po prostu. Dobra. I teraz tak, dajemy sobie na VBoxa. Tutaj mamy takie fajne preset unhorse and offsets. To jest do kontroli node'a, czyli to jak ten node się pozycjonuje. W starszych wersjach to troszeczkę inaczej wyglądało. Teraz potem to zaktualizowali. Teraz działa to dosyć świetnie.
Więc teraz tak naprawdę najważniejsza rzecz jest taka, żeby sobie tutaj kliknąć i teraz jak widzimy tutaj ten pomarańczowy, on się dopasowuje do ekranu. Teraz idziemy po kolei tu i dajemy expand na wszystkie te elementy. Teraz tak, rozszerzyliśmy sobie tutaj. Akurat w przypadku tutaj tego layoutu dodajmy sobie może była taka jedna fajna opcja. O, to by było to. Strange, bo to jest proporcje. Dodajmy jeden tutaj rzeczywiście. A bar dodajmy sobie też może być 1, ale teraz tu piszmy sobie 8. No i super. Dzięki temu jakby automatycznie zachowują się proporcje 1 do 8 względem ekranu. Teraz przechodzimy dalej. Czyli mamy tutaj i to sobie też od razu rozszerzymy. I tak samo tutaj sobie rozszerzymy. Teraz dobra, maszyny do kupienia. Tu jest kolejny element. Expand. Przesada. Chwila, użyjmy czegoś innego. Dobra, teraz tak, chwila przerwy. Ja sobie muszę zobaczyć na szybko w dokumentacji. To nie było coś innego zamiast panel container. Dobra. Wracam po chwili. Tak sobie przemyślałem i po prostu zrobimy to na zasadzie A-box container, V-box container. Myślę, że na ten moment będzie to najwygodniejsze. Teraz dla przykładu zmodyfikujemy sobie to tutaj. Zmieniam sobie typ na V-box. I jak widzimy, tutaj mamy nasz licznik, a tutaj mamy aby kliknąć. Teraz tak. W sumie mogę dać na to expand. Na ciastko też damy expand, bo domyślnie będzie tutaj ikona. Teraz tak, fajnie by było, jakby gra działała. Jaki mam zamysł? Teraz tak, jeżeli chodzi o device, tutaj, to po prostu kopiuję sobie to i wklejam jako kolejne. Aktualnie mamy 5 urządzeń, więc wklejam sobie to 5 razy. I teraz tak, można by to przez addchilda pętlą zrobić, ale myślę, że to wrzucę do tak zwanego to do. Bo to jest fajne do zapoznania, bo skoro wiemy jak coś działa, no to tutaj pętla ewentualnie w jakimś kolejnym odcinku to rozwiąże. Dlatego, że chcę, żeby to było troszeczkę lepiej widoczne. Teraz tak, tutaj mamy pod ten przycisk mamy sygnał podpięty. Usunę go sobie. I teraz mamy każde z naszych urządzeń. Dobra. Myślę, że jeżeli chodzi o wygląd na ten moment to tyle. Więc przechodzimy do kodu. No i tutaj będzie troszeczkę zabawy, bo teraz tak, w pierwszej kolejności add cookie jakby zostawiamy sobie, no to działa. On button to możemy usunąć na ten moment, bo to nie będzie nam potrzebne. Teraz tak, to się nam nie przyda. Dobra, tu co sekundę aktualizujemy jakby wygląd, to OK. To możemy na ten moment. Aha, bo tutaj mamy add cookie. Dobra, czyli jeszcze dodatkowo to przenosimy sobie do naszej głównej logiki tą funkcję. Natomiast jej wywołanie będzie odświeżało tutaj tekst. Tak, zrobimy to w ten sposób.
Dobra. Czyli dodatkowo dodajemy sobie, może tutaj funkcję w grze. Return current cookies. Ale w sumie, dobra, bez sensu w to ładować, żeby to się wywoływało jako funkcja. Dobra, wróćmy jeszcze tutaj. Tu mamy add cookies. Po prostu zrobimy coś takiego. Może cookies równa się coś takiego. Czyli jeżeli klikniemy ciastko, to ciastko dodaje się razem z bonusem i skill value. Tak. Tutaj możemy przy okazji poprawić naszą scenę. Teraz nie przenosimy tu, tylko przenosimy tu, bo zmienił się jakby układ sceny. Dobra. Czyli teraz co? To możemy wywalić, to nam się nie przyda, to też nam się nie przyda. To też nam się nie przyda. Separujemy logikę od wszystkiego. Dobra. Czyli teraz, jeżeli uruchomimy grę, powinna wystartować. Nie wystartuje. Aha. Tak. Control. Bo zmieniłem typ node'a. I teraz tak. Ruszysz? Nie ruszę. Aha, dobra. Tak, bo zmieniało się umiejscowienie teraz wszystkiego. Dobra, czyli teraz chwila przerwy. Ja w tym czasie przeniosę tutaj wszystkie te wartości. Czyli dla przykładu, jeżeli mam device, to interesuje mnie to i to. Klikam sobie lewym przyciskiem myszy, przyciągam tu, klikam Ctrl i mam odnośnik do zmiennej. Tylko teraz, jeżeli sobie weźmiemy, klikniemy tak, to nazewnictwo będzie takie samo. Więc tutaj dodatkowo jeszcze jedną rzecz sobie zmodyfikujemy zawczasu. A mianowicie tu. Sobie odniesiemy wszystko do konkretnych tych. I teraz jeżeli sobie wrzucę to jeszcze raz, może tak, jak przeciągnę lewym i wrzucę, to wtedy dodają się w takim ciągu. Nie interesuje mnie to, bo ja chcę zmienne, do których będę mógł się odnieść. Więc klikam sobie tak, tak. Jeżeli klikam sobie lewym, przytrzymuję lewym przyciskiem myszy, przytrzymuję lewy kontrol i wrzucam. I mam już tutaj zmienne, do których mogę się odnieść. Dobra, no to teraz wszystko poprzenoszę i widzimy się za chwilę. Dobra, więc tak. Dodaliśmy sobie tutaj odnośniki do wszystkich tych urządzeń. Dodatkowo, jakby teraz, jeżeli mamy jakby odniesienie do każdego tutaj jakby elementu node'a jako zmienną. Teraz do tych wszystkich zmiennych pobraliśmy sobie z naszego głównego naszego głównego skryptu pobraliśmy sobie poprzez funkcję wartości, które są nam potrzebne. Dodatkowo dodałem jedną rzecz, a mianowicie jeżeli chodzi o tutaj nasz słownik, dodana jest nazwa urządzenia, a jeżeli chodzi o funkcję, pobierz nazwę maszyny. Dodatkowo aby się to wyświetlało. Teraz tak, jeżeli chodzi o samą tutaj, to mamy tutaj taki wygląd. I teraz jeżeli sobie odpalimy grę, no dodawanie działa. Przyciski jeszcze nie. Tutaj widzę,
że coś mi się nie wyświetla. Zaraz zweryfikujemy, o co chodzi przy okazji. Aha, no to powinna być 2. Jeszcze tutaj zła funkcja. Zróbmy sobie jeszcze funkcję, która zwraca CS-a. Zwraca CNS. Czyli ile na minutę jest? Get value CS. Czyli ciastka na sekundę. I ona musi zwracać teraz nam. Wezmę sobie to. Cookies. Nie, bo to bym potrzebował liczbę maszyn. Czyli count. To by było count razy cookies. Dobra, podmienimy sobie tutaj. Teraz tak, jak podmieniliśmy sobie tutaj, przekopiuję to tutaj. Tu jest na start gry, czyli jeżeli wchodzimy do Node'a pierwszy raz, tak jak zresztą napisany jest komentarz z dokumentacji, to wtedy ma się to wykonać. A to wykonuje się jako proces delta co frame. Właśnie, może by to trochę ograniczyć? Teraz zobaczmy jedną rzecz. Aha, dobra. Dobra, poprawka. Oczywiście zwróci to inta, a nie stringa. Current 5 int z małej. Dobra. Teraz tak myślę nad jedną rzeczą. Nie, dobra. Powinno to zadziałać tak jak myślę. Dobra, sekunda, bo muszę do dokumentacji zajrzeć. Dobra, przekminiłem sobie. Zastanawiałem się, czy chcemy to na sygnałach zrobić, ale na sygnałach to celowo może. Natomiast na ten moment zrobimy sobie jako basic proces delta. Czyli po prostu będzie się odświeżało jakby przy 60. Gra będzie zakładała, że ma 60 fps, więc w tych 60 fps się odświeża, czyli dokładnie raz na sekundę. Świetnie. Teraz tak, jeżeli już mamy tu większość rzeczy, to fajnie by było, jakbyśmy mogli kupić te maszyny. Więc klikam sobie teraz na te wszystkie przyciski. Wejdziemy sobie tutaj Signal. Aha, dobra, bo trzeba po kolei. Dobra. Czyli tak. Jeżeli naciśnę. Aha, bierzemy sobie sygnał, jeżeli nacisnę na przycisk i łączę go do skryptu. I tak dla każdego przycisku. I jeszcze tutaj. Dobra. Mamy teraz połączone przyciski z naszą grą. Teraz fajnie by było, jakby one coś wykonywały. Tutaj mamy tak, dla Owen. Owen. No, Teraz zwraca nam. Tak, to musimy najpierw.
Dobra, proste wywołanie funkcji. Czy możemy kupić piekarnik? Jeśli tak, kupujemy piekarnik. Sprawdźmy, czy to tak zadziała. Potrzebuję 10. Jak widzimy, udało się nam kupić. Cena się zaktualizowała. Kolejny piekarnik kosztuje nas już 20. Ale dodajmy sobie... Aha, dobra. 9, 12, czyli zaraz 15. Czyli tu jak najbardziej działa. No i świetnie. I teraz szybka sprawa. Dodam sobie tutaj na szybko funkcję. Faktory. I teraz dlaczego warto to zrobić pętlą? Bo nie trzeba tego przeklikiwać. Ale z drugiej strony przynajmniej wszystko czarno na białym widać i można dodać dodatkowe jakieś eventy. Tak to sobie wytłumaczmy. Dobra. Tutaj mamy wszystko. Zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz testowo. Ustawię sobie int value na 5000 i zobaczmy. Jeżeli wystartuje grę, mam 5000, kupuję od razu lab. Powinienem mieć 500 na sekundę. Boże, 500 na sekundę. No właśnie, bo to nie jest tak, że to jest 500 na sekundę, tylko to jest 500 na minutę. Dobra, zamkniemy. Zmienię na chwilę na sekundę. Poprawimy to nazewnictwo potem. 500, 1000. Dobra, przyjmijmy, że to działa. Dobrze. Dodaję sobie teraz różne. Sprawdźmy, czy zakup działa. Zakup działa. Dobra. Więc teraz tak. Jeżeli chodzi o plan na ten odcinek, to mamy skończoną pierwszą rzecz, czyli jaką przebudowę. Dodaliśmy nowe maszyny. No i teraz dodaliśmy start, jeżeli chodzi o zakończenie gry. Znaczy start, powiedzmy taką bazę. Tak, czyli że tutaj będziemy... O, gdzie ty jesteś tu? Endgame. Dodamy sobie tutaj warunek, żeby ten czas się po prostu dodawał. Jeżeli mamy wystarczającą liczbę ciastek po 5 minutach, albo może nawet mniejszy interwał 2 minut, taki lekki tryhard, to w tym wypadku możemy przejść dalej. Natomiast jeszcze w tym odcinku wiem, że planowałem jakieś prace graficzne, ale to już wezmę na ten moment, przyjmijmy, że to jest baza. Natomiast wszystkie prace graficzne tak jakby zajmę się już w kolejnym odcinku, który jeżeli dzisiaj mamy 3, to będę nagrywał, mam nadzieję, dzisiaj gdzieś w godzinach wieczornych. Dobra, na ten moment to tyle. Nie wszystko niestety udało się zrealizować. Ogólnie rzecz biorąc, to mówię, w kolejnym odcinku jakby dokończymy sobie to, czego nam tutaj brakowało. Bo też chcę zobaczyć, zależy mi na tym, żeby zobaczyć, jak to się zmontuje. Jeżeli chodzi o powrót do PHP, to jakby mam lekki problem, jeżeli chodzi o PHP Storma. Dlatego na razie się nie mogę bawić, bo najprawdopodobniej będę musiał sformatować cały system. Bo przy próbie uruchomienia wywala mi blue screena. Taki ciekawy feature. No i myślę, że na ten moment to tyle. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Po kolejnym odcinku dodam, jakby jeżeli chodzi o cookies, to będzie 1 albo 2, to będzie taką serią wypuszczone. Nagram jeszcze jeden film, gdzie wrócimy trochę do naszej gry RPG, tam stworzymy sobie mapę, może jeszcze coś tam pododajemy.
I potem liczę na to, że już wtedy będę miał możliwość, żeby sformatować komputer. Jak sformatuję komputer, chyba że uda mi się w międzyczasie jakoś z rejestru wywalić tego PHP Storma, no to w tym wypadku ruszymy dalej do rozwoju gry naszej przeglądarkowej. I jeszcze jakichś projektów przeglądarkowych, ale też myślę, że z Godota też oczywiście coś będę wstawiał. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć.